dochodzi godzina 9. Witam Państwa bardzo serdecznie i otwieram 32. sesję Rady Gminy w Bożęcinie, zwołaną na dzień dzisiejszy. Wysoka Rado, proszę o wyłączenie komórek oraz informuję Państwa, że dzisiejsze obrady sesji Rady Gminy Bożęcin są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania z sesji będą zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Bożęcin w zakładce Rada Gminy. Wysoka Rado, proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze pan Tadeusz. Dziękuję. Stwierdzam, że na sesji znajduje się uczestniczy w dzisiejszej sesji 13 radnych. Rada jest więc władna do podejmowania wiążących decyzji. Wysoka Rado, wraz z zawiadomieniem otrzymali Państwo porządek obrad i do porządku obrad komisje połączone, czyli Komisja Oświaty i Komisja Prawa i Porządku zgłosiły zmiany. W związku z tym musimy w punkcie E i w punkcie K, czyli ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bożęcin uczestniczących w działaniach ratowniczych akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zasad jego wypłacania, oraz w punkcie K zmiany uchwały nr 14/120/2015 Rady Gminy Bożęcin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Wysoka Rado, w związku z tym, że jest to propozycja zmiany porządku obrad, muszę poddać tą propozycję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za wykreśleniem tych dwóch punktów z porządku obrad, proszę o naciśnięcie przycisku. Jeszcze pan Kijak i pan Czaja. Nie. Proszę Państwa, jeszcze raz musimy powtórzyć. Chwileczkę, proszę jeszcze raz, bo jest błąd w głosowaniu. Tak. Nie, już? I mamy już wyświetlone na tablicy. Jeszcze raz ponawiam, kto z Państwa jest za wycofaniem z porządku obrad tych punktów, proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, 9 jest przeciw, czyli większość i 3 głosy za. Stwierdzam, że porządek obrad został utrzymany, który poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za porządkiem obrad zaproponowanym
na dzisiejszą sesję, proszę o naciśnięcie przycisku. O, witamy kolejnego radnego. Najpierw jeszcze przegłosujemy kworum. Jeszcze pani Maria. Stwierdzam, że po dołączeniu jednego z radnych na sali znajduje się 14 radnych Rady Gminy Bożęcin. I teraz przechodzimy do głosowania porządku obrad. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję Państwu za przyjęciem porządku obrad na dzisiejszą sesję. Głosowało 12 radnych, 1 był przeciw i 1 wstrzymujący się. I Wysoka Rado, przechodzimy. Stwierdzam, że porządek obrad na dzisiejszą sesję został przyjęty. I przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołów z 2 ostatnich sesji Rady Gminy w Bożęcinie. Proponuję, aby przyjąć te protokoły bez odczytywania. Czy są inne propozycje? Nie słyszę, w związku z tym głosujemy protokół z dnia 29.12.2021 roku. Kto z Państwa jest za, proszę o naciśnięcie przycisku. Zagłosowało 14 radnych, czyli wszyscy obecni na sesji. I głosujemy protokół z sesji nadzwyczajnej z dnia 14.01.2022 roku. Kto z Państwa jest za, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. I tu również głosowało 14 radnych, czyli wszyscy obecni. Stwierdzam, że protokoły z 2 ostatnich sesji zostały przyjęte. I przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta. Bardzo proszę pana wójta o sprawozdanie. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Sołtysi, Szanowni Państwo. Ostatnia zwyczajna sesja Rady Gminy Bożęcin odbyła się 29 grudnia 2021 roku. Niniejszym informuję o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Od 24 lutego bieżącego roku, czyli od pierwszego dnia agresji armii rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczęliśmy w gminie Bożęcin działania zmierzające do przygotowania pomocy dla uchodźców oraz mieszkańców na Ukrainie. W ramach działań prowadzonych przez wojewodę małopolskiego, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uchodźcom, wprowadzona została ścisła koordynacja udzielania pomocy na terenie województwa, w tym w gminie Bożęcin. Celem usprawnienia działań powołałem Gminny Zespół do Spraw Pomocy Uchodźcom z Ukrainy, w skład którego wchodzą koordynator gminny Małgorzata Ligara, zastępca koordynatora gminnego Katarzyna Ciochoń, odpowiedzialna za pomoc społeczną dla uchodźców i wydawanie produktów spożywczych i przemysłowych z Gminnego Magazynu Pomocy, członkowie zespołu Tadeusz Żurek, koordynacja zbiórek na rzecz uchodźców, Kazimierz Sobota, koordynacja zakwaterowania, Ewa Głady-Szkulka, organizacja pobytu osób starszych i niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Zaprosiłem też do współpracy wszystkich zainteresowanych pracą w charakterze wolontariusza. Pierwsze spotkanie z wolontariuszami odbyło się 28 lutego bieżącego roku. Na spotkaniu omówiono bieżące zagadnienia związane z pracą koordynatorów i organizacją pomocy, w tym zbiórki dla potrzebujących. Na potrzeby wolontariuszy utworzono grupę na Facebooku Pomoc dla Ukrainy Gmina Bożęcin. W związku z dużą liczbą zainteresowanych powołano koordynatorów, wolontariuszy w poszczególnych miejscowościach. Spotkania koordynatorów w celu omówienia spraw związanych z pomocą dla uchodźców odbywają się w sali budynku wielofunkcyjnego
w Bożęcinie, czyli w sali, w której aktualnie się znajdujemy. O terminie spotkań koordynatorzy informowani są telefonicznie lub na grupie Pomoc dla Ukrainy Gmina Bożęcin, na której przekazywane są również bieżące informacje. Kontakt z wolontariuszami odbywa się za pomocą wyznaczonych koordynatorów wolontariuszy w poszczególnych miejscowościach. W zakresie podziału ról koordynator odpowiedzialny jest za nadzór nad zbiórką darów, to jest sporządzenie listy rzeczy otrzymanych zgodnie z wzorem przesłanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bożęcinie, nadzór nad wolontariuszami i sporządzenie ich listy wraz z numerami telefonów, przydzielenie wolontariusza w razie potrzeby do rodziny przebywającej w danej miejscowości, kierowanie wszelkimi sprawami związanymi z uchodźcami na swoim terenie. Wolontariusz przydzielony do danej rodziny odpowiedzialny jest za rozeznanie sytuacji oraz potrzeb poszczególnych osób i przekazanie tej informacji do koordynatora. Wolontariusze biorą udział w zbiórce darów i ich segregacji w wyznaczonych punktach, a także realizują inne zadania wskazane przez koordynatora. Koordynatorzy i wolontariusze noszą kamizelki odblaskowe z oznakowaniem oraz identyfikator. Aktualnie w gronie wolontariuszy pracuje 70 osób, w gronie tym znajduje się 4 tłumaczy. W celu usprawnienia i bieżącej koordynacji procesu pomocy dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy uruchomiłem z dniem 1 marca bieżącego roku, zgodnie z wytycznymi wojewody, gminny magazyn pomocy, który zlokalizowany jest w remizie OSP w Bożęcinie Górnym, czyli piętro niżej. Gminny magazyn pomocy jest magazynem, do którego trafiają wszystkie dary z terenu gminy z każdego punktu. Koordynatorem zbiórek z ramienia Urzędu Gminy jest zastępca wójta Tadeusz Żurek. Pomoc wykorzystywana jest na rzecz uchodźców przebywających na terenie gminy, a w części trafia do powiatowego magazynu pomocy. Kierowana jest także poprzez organizowane transporty do potrzebujących mieszkańców Ukrainy oraz walczących na Ukrainie żołnierzy. Niezbędne artykuły zbierane są zgodnie z listą otrzymaną od wojewody małopolskiego i bieżącymi potrzebami uchodźców przebywających na terenie gminy. W zbiórkę zaangażowane są Urząd Gminy Bożęcin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bożęcinie, 5 jednostek OSP z terenu gminy, OSP Bożęcin Górny, OSP Bożęcin Dolny, OSP Jagniówka, OSP Łęki i OSP Przyborów oraz zespoły szkolno-przedszkolne i publiczna szkoła podstawowa w Łękach. W organizację zbiórki włączyły się również sołectwa Bielcza, Bożęcin Górny, Bożęcin Dolny, Jagniówka, Łęki, Przyborów i Waryś oraz wolontariusze. W gminnym magazynie pomocy prowadzona jest ewidencja przyjętych towarów i ich segregacja. Rzeczy z magazynu są wydawane na podstawie protokołu zgłaszającym się osobiście obywatelom Ukrainy po weryfikacji ich dokumentów. Zbiórka w formie stałych dyżurów w punktach zbiórki prowadzona była we wszystkich miejscowościach od 1 do 13 marca. Ze względu na dalsze potrzeby zbiórka w dalszym ciągu jest kontynuowana. Odbywa się w gminnym magazynie pomocy remiza OSP w Bożęcinie Górnym w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w poszczególnych miejscowościach po telefonicznym uzgodnieniu terminu przekazania artykułów z koordynatorem w miejscu zbiórki. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Bożęcin oraz portalach społecznościowych gminy. W dalszym ciągu zbierane są artykuły spożywcze i przemysłowe wymienione na liście wojewody oraz artykuły zdefiniowane w gminie jako najpilniejsze, to jest proszki do prania, płyny do płukania, olej, mleko, woda, mąka, ketchup, musztarda, antyperspiranty, leki przeciwbólowe, cukier, kabanosy pakowane hermetycznie, kawa rozpuszczalna i przedmioty szkolne dla dzieci, zeszyty, długopisy, plastelina, kredki, blok techniczny, blok rysunkowy, papier kolorowy, plecaki, worek na obuwie, lunchbox, farby, nożyczki, linijki i tym podobne. Dla ułatwienia obsługi osób przybywających z Ukrainy uruchomiona została przez Wydział Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie infolinia pod numerem telefonu 12 210 2002, gdzie pracownicy urzędu udzielają wszelkich informacji szukającym schronienia w naszym województwie. Infolinia jest czynna 24 godziny na dobę. W gminie Bożęcin powstała baza lokalowa dla uchodźców wojennych przybywających z Ukrainy. Zakwaterowanie w tych miejscach odbywa się za pośrednictwem koordynatora gminnego bądź koordynatora powiatowego. Baza lokalowa jest na bieżąco aktualizowana. Składa się z posiadanych obiektów komunalnych, punktów komercyjnych, gospodarstwa agroturystyczne i pensjonaty oraz miejsc zgłoszonych przez osoby prywatne. Początkowo gmina dysponowała ponad 150 miejscami czasowego pobytu, w tym w domu parafialnym, który parafia w Bożęcinie Górnym przeznaczyła na rzecz potrzebujących osób z Ukrainy oraz w Domu Pomocy Społecznej. W międzyczasie
Dom Pomocy Społecznej w Bożęcinie został zadysponowany przez wojewodę małopolskiego dla potrzeb pobytu osób starszych i niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki. Mowa oczywiście o uchodźcach o tym profilu. Obecnie w gminie bazę lokalową stanowi 61 miejsc w obiektach komercyjnych i 77 miejsc u osób prywatnych, a ilość osób zgłaszających chęć udzielenia schronienia rośnie. W rezerwie są także remizy OSP i hale sportowe. Aktualnie na terenie gminy Bożęcin zakwaterowanych jest 115 uchodźców. Licząc te miejsca, które mamy do dyspozycji, 138, mamy jeszcze rezerwę dla przyjęcia kolejnych osób. Pierwsi z nich, 10 osób, zostali zakwaterowani w Domu Pomocy Społecznej w Bożęcinie w dniu 2 marca bieżącego roku. Osoby te 2 dni później udały się w dalszą drogę do Europy Zachodniej. Byli to mieszkańcy Odessy z kartą stałego pobytu narodowości uzbeckiej, którzy mieli też rodzinę w zachodniej Europie i traktowali ten pobyt u nas jako pobyt czasowy do czasu przejazdu do miejsca docelowego. Na dzień 21 marca, czyli dzisiaj, 67 osób przebywa w domach prywatnych, 24 osoby w Starym Młynie w Bożęcinie Górnym, 13 osób w domu duszpasterskim imieniem błogosławionej Karoliny Kuski w Bożęcinie Górnym i 11 osób w Leśniczówce w Warysiu. Osoby z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego Urzędu Pracy lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy obejmującej wsparcie w znalezieniu zatrudnienia, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez pośrednictwo zawodowe. Uchodźcy mogą kontaktować się telefonicznie z Urzędem Pracy lub infolinią pod numerem telefonu 19 524 albo udać się do najbliższego Urzędu Pracy, gdzie doradca klienta, doradca zawodowy lub pośrednik pracy przeprowadzi rozmowę w celu ustalenia sytuacji i potrzeb danej osoby. W celu regulacji prawnych pomocy uchodźcom Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepisy te regulują m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą. Nowe przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 roku. Ustawa gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie także pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Zgodnie z ustawą po upływie 9 miesięcy uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat. Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć profil zaufany. Aby usprawnić w gminie Bożęcin nadawanie numeru PESEL, zorganizowano w piątek i sobotę mobilny punkt fotograficzny umożliwiający wykonanie zdjęć paszportowych przebywającym na naszym terenie obywatelom Ukrainy. Zdjęcia te wykonywane są nieodpłatnie. Działania te w razie potrzeby będą kontynuowane, a jest potrzeba, bo widać, że kolejni uchodźcy do nas napływają. Po otrzymaniu numeru PESEL i automatycznym uzyskaniu profilu zaufanego uchodźcy mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej, m.in. jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł, świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w trybie ustawy o pomocy społecznej, pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Żywnościowej i nieodpłatnej pomocy psychologicznej. W ramach udzielanej pomocy rodziny mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych, natomiast w zakresie świadczeń realizowanych przez ZUS o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia Dobry Start, wyprawka szkolna. W celu usprawnienia procesu składania wniosków przez obywateli Ukrainy planujemy uruchomienie dedykowanej akcji, w ramach której przy udziale dostępnych tłumaczy, wolontariuszy zainteresowani mogliby wypełnić i złożyć wnioski zarówno do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio w punkcie uruchomionym w tym celu w Bożęcinie. Przyjechałby pracownik czy pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na tej sali myślę, że w ciągu jednego dnia bylibyśmy w stanie obsłużyć wszystkich wnioskodawców. Tutaj jeżeli chodzi o ustawę, specustawę przyjętą, w tej specustawie w pierwotnym jej kształcie zapisano, że nadanie numeru PESEL UKR uprawniającego do pomocy społecznej, socjalnej
dotyczyć tylko będzie obywateli, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską. Ten zapis ma być rozszerzony. Pojawiły się problemy również u nas w terenie, gdzie uchodźcy trafili od strony Słowacji, uciekając na przykład przez Mołdawię, Rumunię i dalej w kierunku Polski, więc na najbliższym posiedzeniu Sejm ma się zająć korektą tego zapisu poprzez wykreślenie słowa bezpośrednio. W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej uchodźcy mogą ubiegać się m.in. o uzyskanie wsparcia rodziny w formie usługi asystenta rodziny, instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego i rodzin wspierających. Obywatele Ukrainy będą mieli również uprawnienia do legalnego wykonywania pracy w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Ponadto mają zapewniony dostęp do pełnej opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Na dzień 18 marca bieżącego roku na terenie gminy Bożęcin zakwaterowano 31 dzieci z rodzin uchodźców w wieku szkolnym, w tym w wieku przedszkolnym 6 dzieci, w wieku szkoły podstawowej 22 dzieci, ponadpodstawowej 3 dzieci. Do dnia 18 marca bieżącego roku 16 dzieci podjęło naukę w szkołach podstawowych, a do przedszkoli zgłoszono 5 dzieci. Do zespołu szkolno-przedszkolnego w Bożęcinie Górnym uczęszcza 5 dzieci, do zespołu szkolno-przedszkolnego w Bielczy 4 dzieci, do zespołu szkolno-przedszkolnego w Przyborowie 6 dzieci i do publicznej szkoły podstawowej w Łękach 6 dzieci. Liczba ta ulegnie zmianie, gdyż w piątek do leśniczówki w Warysiu, o czym wspomniałem, dojechało 11 uchodźców z dziećmi, a w sobotę do Starego Młyna w Bożęcinie 24 uchodźców, również w tym dzieci. Dzisiaj te osoby będą rejestrowane w urzędzie gminy. Szkoły oferują pracowników dydaktycznych lub pozadydaktycznych z umiejętnością posługiwania się językiem ukraińskim bądź rosyjskim celem umożliwienia dzieciom kontaktu oraz edukacji. Uczniowie otrzymują wsparcie w formie dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz w miarę potrzeb zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W tym zakresie prowadzimy akcję informacyjną i zachęcamy wszystkie rodziny z Ukrainy do zgłaszania swoich dzieci do przedszkoli i szkół w miejscowościach pobytu. Młodzież w wieku kwalifikującym do nauczania w szkołach podstawowych może być zgłaszana do oddziału przygotowawczego, który funkcjonuje w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Brzesku. Regulacja w postaci specustawy umożliwia wypłatę świadczeń tym, którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Osobom prywatnym pieniądze będą wypłacane w wysokości 40 zł za osobodzień za okres maksymalnie 60 dni, ale w uzasadnionych przypadkach zgodnie z rozporządzeniem okres ten może być przedłużony. Świadczenia będą wypłacane na podstawie złożonych wniosków. W przypadku podmiotów komercyjnych wynagrodzenie za zakwaterowanie wypłacane będzie na podstawie umowy pomiędzy wójtem a danym podmiotem w wysokości do 120 zł za osobodzień pobytu w okresie od 24 lutego do 31 marca bieżącego roku. Po tym okresie wysokość odpłatności wynosić będzie według podanych do tej pory informacji 40 zł za osobodzień, natomiast oficjalnie stawka ta jeszcze nie została przez wojewodę podana. Podmiot komercyjny zobowiązany jest zapewnić obywatelom Ukrainy zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w postaci minimum 3 posiłków dziennie, śniadanie, obiad, kolacja, względnie śniadanie i ciepła obiado-kolacja, napoi, w tym kawa i herbata oraz środków higieny osobistej, minimum mydło i szampon lub żel do mycia ciała oraz szczoteczka i pasta do zębów. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Brzesku prowadzi działania w zakresie diagnozy oraz doraźnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także interwencji kryzysowej z pomocą tłumacza języka ukraińskiego i języka angielskiego dla uchodźców. Pomoc kierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, jak również rodziców i opiekunów obywateli Ukrainy. Psycholodzy i pedagodzy udzielają wsparcia merytorycznego, emocjonalnego i informacyjnego. W dniu 6 marca bieżącego roku na Strzelnicy w Bielczy, gmina Bożęcin, odbyła się akcja charytatywna połączona ze szkoleniem z podstaw wykorzystania broni palnej oraz jej obsługi. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W ramach imprezy doświadczeni instruktorzy przeprowadzili szkolenie w zakresie obsługi broni palnej, omówiono podstawy i zasady jej wykorzystania oraz zasady pierwszej pomocy związanej z polem walki. Imprezie towarzyszył
pokaz broni palnej. W trakcie akcji charytatywnej uzbierano 10 440 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup kamizelek kuloodpornych dla walczącej Ukrainy. Co ciekawe, w szkoleniu tym brali licznie udział również obywatele Ukrainy, którzy od kilku lat zamieszkują na terenie gminy Bożęcin, ale zamierzają na terenie Polski, ale zamierzają wrócić na Ukrainę, walczyć o niepodległość, o wolność swojego kraju. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Braterstwo Broni Tobie Ojczyzno przy współpracy z gminą Bożęcin. W sobotę 12 marca bieżącego roku na hali przy zespole szkolno-przedszkolnym w Bożęcinie Górnym odbyły się pierwsze zajęcia sportowe, rekreacyjne dla dzieci rodzin z Ukrainy przebywających na terenie gminy Bożęcin. Zajęcia zostały przeprowadzone przez wolontariuszy. Swoją ofertę dla rodzin z Ukrainy przygotowuje również Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. W tym miejscu, korzystając z bezpośredniej rejestracji sesji Rady Gminy i jej transmisji, chciałem z serca podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Bożęcin, którzy wyrazili chęć pomocy uchodźcom i aktywnie angażują się we wszelkie działania, przygotowanie miejsc dla uchodźców, obsługę przyjeżdżających, opiekę nad zakwaterowanymi, zbiórkę darów i inne działania pomocowe. Dziękuję mieszkańcom, firmom oraz osobom spoza gminy za wspaniały odzew na ogłoszoną zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów spożywczych i przemysłowych. Wasza hojność, ofiarność i otwartość na potrzeby drugiego człowieka zasługują na pełen szacunek. Daliście wyraz wspaniałej solidarności z narodem ukraińskim. Jesteśmy z Was dumni. Pozostałe informacje z działalności międzysesyjnej. Zawarłem umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym na terenie gminy Bożęcin. To jest działka ewidencyjna nr 6903/6 w miejscowości Bożęcin, szacunkowa długość około 135 metrów. Działka ewidencyjna nr 6903/16 w miejscowości Bożęcin, szacunkowa długość około 70 metrów. Działka ewidencyjna nr 6903/21 w miejscowości Bożęcin, szacunkowa długość około 80 metrów. Działka ewidencyjna nr 6903/28 w miejscowości Bożęcin, szacunkowa długość około 100 metrów. Działka ewidencyjna nr 4017/12 w miejscowości Bożęcin, szacunkowa długość około 1830 metrów. Działka ewidencyjna nr 1070/49 w miejscowości Łęki, szacunkowa długość około 670 metrów. Wartość prac 30 750 zł. Na wykonanie wyżej wymienionych dróg w najbliższym czasie zamierzamy ogłosić przetarg w systemie Zaprojektuj i Wybuduj w ramach środków pozyskanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych programu Polski Ład. Zawarłem umowę na wykonanie kosztorysów na dokończenie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa drogi lokalnej wewnętrznej Buczyna-Kamieniec, etap pierwszy w Przyborowie, gmina Bożęcin. To jest ta droga koło stacji paliw na osiedlu. Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Bożęcin, działka numer 43/44 łamane przez 78, 129 metrów wraz ze zjazdem na drogę publiczną gminną z kanalizacją deszczową. To jest droga na działkach. Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Łęki, działka numer 1305/11, 115 metrów wraz ze zjazdem na drogę publiczną. To jest na Ciupiniej Górce w Łękach. Wartość prac 4050 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej dla niżej wymienionych dróg. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Przeborów na działce numer 2002, wykonanie nawierzchni Skruszywa Łamanego do państwa Reczek. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Przeborów na działce numer 559/2, wykonanie nawierzchni bitumicznej, to jest droga koło Pana Żurka. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Przyborów na działkach numer 35/1 i 35/3, wykonanie nawierzchni bitumicznej, to jest droga do państwa Zgrajów. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Waryś na działce numer 267, wykonanie nawierzchni bitumicznej, to jest droga koło Pana Rogorza. Droga dojazdowa do pól Zastodola w miejscowości Łęki na działce numer 955, wykonanie nawierzchni Skruszywa Łamanego. Droga dojazdowa
do pól w miejscowości Bielcza na działce nr 538 koło Pani Gładysz, wykonanie nawierzchni Skruszewa Łamanego, droga dojazdowa do pól Szczurowska w miejscowości Bożęcin na działce nr 1206, wykonanie nawierzchni Skruszewa Łamanego, droga dojazdowa do pól Borowa w miejscowości Bożęcin na działce nr 1628, wykonanie nawierzchni bitumicznej, droga dojazdowa do pól w miejscowości Bożęcin na działce nr 8247 Dworskie 1, wykonanie nawierzchni Skruszewa Łamanego. Łączna wartość robót zamyka się kwotą 496 835 zł 29 groszy, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 248 413 zł. Złożono wniosek o ujęcie w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na rok 2022 inwestycji związanej z wykonaniem doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 964 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożęcinie Dolnym w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W celu utworzenia ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca rekreacji w miejscowości Bielcza, plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową. Do celów projektowych opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową z projektem wykonawczym dla budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z zagospodarowaniem działek nr 2415 i 2414 przez 1 w miejscowości dla potrzeb realizacji zadania pod nazwą utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca rekreacji w miejscowości Bielcza. Ponadto uzyskano zaświadczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym. Złożono wniosek do lokalnej grupy działania Kwartet na Przedgórzu o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca rekreacji w miejscowości Bielcza. Łączna wartość robót według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 333 235 zł 94 grosze, w tym wnioskowana kwota pomocy 190 000 zł. W naborze ogłoszonym przez Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji przestrzeni publicznej wokół pomnika ofiar I i II wojny światowej w Bożęcinie wraz z jego odnowieniem. W ramach planowanej inwestycji zostanie odnowiony obelisk pomnika oraz zamontowana iluminacja pomnika, monitoring i tablica informacyjno-edukacyjna. Wartość kosztorysowa zadania zamyka się kwotą 104 941 zł 42 grosze. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 67 308 zł. Na to zadanie już uzyskaliśmy kiedyś dofinansowanie. Rozpisywaliśmy procedury przetargowe, niemniej kwoty wynikające z ofert składanych w ramach procedury przetargowej zdecydowanie przewyższały wartość środków zgromadzonych w budżecie i kwotę przyznanego dofinansowania, w związku z czym, że to dofinansowanie stanowiło mniej niż 30% wartości całej inwestycji, zrezygnowaliśmy z realizacji wówczas tego projektu, przygotowaliśmy go ponownie, wystąpiliśmy o większe środki finansowe, tak aby dla budżetu gminy Bożęcin, czyli naszych środków własnych było taniej. Zakupiono 5 ton soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach gminnych za kwotę 3735 zł 40 groszy. Zakupiona sól była wykorzystywana do posypywania dróg przy użyciu ciągnika gminnego, którym również wykonywaliśmy odśnieżanie. Ponadto zimowe utrzymanie było realizowane poprzez podmioty zewnętrzne. Wykonano aktualizację użytków gruntowych obejmujących działki ewidencyjne nr 1315/4, 1316/4, 1317/6, 1318/4, 1319/2, 1320/2, 1321/2, 1322/2, 1323/2, 1324/2, 1325/2, 1326/1,
1327 przez 1, 1374 przez 7, 1377 przez 4, 1378 przez 4, 1379 przez 4, 1380 przez 5, 1381 przez 5, 1382 przez 4, 1383 przez 4, 1384 przez 4, 1385 przez 4, 1386 przez 4, 1387 przez 5, 1388 przez 5, 1347 przez 1 w miejscowości Przyborów. Z informacji z rejestru gruntów na działkach stanowiących drogę wewnętrzną Iglopol w miejscowości Przyborów zaznaczone były użytki inne niż DR, co powodowało, iż gmina Bożęcin nie mogła podjąć żadnych czynności związanych z remontem czy przebudową przedmiotowej drogi. Wartość usługi 1200 zł. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Biedacz-Grądy w miejscowości Bielcza. Wartość prac 8610 zł. Podpisałem umowę na wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych i wykonanie przeglądów stanu technicznego dróg i mostów. Wartość usługi 12 300 zł. Do dnia 31 stycznia bieżącego roku do tutejszego urzędu wpłynęło 5 wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Bożęcin na realizację zadań z zakresu sportu. Po rozpatrzeniu wniosków w dniu 8 lutego przyznano dotację dla klubów sportowych. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego w Bożęcinie, prowadzący klub sportowy Sokół Bożęcin 60 000 zł. Gminny klub sportowy, tutaj gminny klub sportowy prowadzi klub sportowy Wiktoria Bielcza i Dolanka Bożęcin Dolny 35 000 zł. Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości w Przyborowie 26 000 zł. Błękitni Przyborów. Klub sportowy Iskra Łęki 21 000 zł. Stowarzyszenie Fightman 8 000 zł. W dniu 14 lutego bieżącego roku zostały podpisane stosowne umowy. W dniu 4 marca ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Bożęcin w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi na pozalekcyjne zajęcia sportowe 40 000 zł, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Bożęcin 30 000 zł, organizację warsztatów i zajęć edukacyjno-informacyjnych 20 000 zł. Termin składania ofert upływa 28 marca o godzinie 17. W dniu 3 lutego po rozpatrzeniu wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prywatnego przedszkola artystyczno-językowego w Bożęcinie złożonego przez niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remed Jarosław Zachara z siedzibą w Bożęcinie wydano zaświadczenie nr 1 przez 2022 przez PN o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Uprzednio wcześniej, 31 stycznia, po rozpatrzeniu wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych złożony przez niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remed Jarosław Zachara z siedzibą w Bożęcinie wydano zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Planowany termin rozpoczęcia działalności przedszkola 1 sierpnia 2022 roku. Rozliczono wsparcie finansowe dla publicznych szkół podstawowych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości otrzymane na łączną kwotę 230 000 zł i tak. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyborowie otrzymała wsparcie w wysokości 60 000 zł, wykorzystano w 100%. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożęcinie Górnym otrzymała wsparcie w wysokości 70 000 zł, wykorzystano w 60%, to jest kwota 44 433 zł 36 groszy. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielczu otrzymała wsparcie w wysokości 60 000 zł, wykorzystano w 100%. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożęcinie Dolnym otrzymała wsparcie w wysokości 30 000 zł, wykorzystano w 60%, to jest kwota 18 626 zł 60 groszy. Pozostałe w szkołach w Bożęcinie Górnym i Bożęcinie Dolnym środki zostaną wykorzystane w roku bieżącym. Jak Państwa informowałem, katalog wyposażenia, jakie otrzymały szkoły, obejmuje drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki, prezentacji swoich osiągnięć, kamery, green screeny, mikrofony, stacje lutownicze. 9 lutego bieżącego roku ogłosiłem konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożęcinie Górnym. Do dnia 25 lutego 2022 roku nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 1 marca został ogłoszony ponowny konkurs w terminie składania ofert
do 16 marca bieżącego roku nie wpłynęła żadna oferta. 1 marca bieżącego roku ogłosiłem konkurs na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Bożęcinie Dolnym. W terminie składania ofert 16 marca bieżącego roku wpłynęła jedna oferta. Wpłynęły 2 wnioski o dowóz uczniów niepełnosprawnych, w związku z czym podpisano umowę z rodzicem ucznia na zwrot kosztów dowozu oraz aneksowano umowę z przewoźnikiem na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły Złotych. 7 marca bieżącego roku rozpoczęła się rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli z terenu gminy Bożęcin. Rozpoczęto pracę nad organizacją roku szkolnego 2022-2023 szkół prowadzonych przez gminę Bożęcin. 8 marca bieżącego roku zostały przedstawione dyrektorom szkół wytyczne do sporządzania arkuszy organizacyjnych na przyszły rok szkolny. 4 marca bieżącego roku w sali budynku wielofunkcyjnego w Bożęcinie odbyło się 4. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników SIM Małopolska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W trakcie obrad obecni na zgromadzeniu przedstawiciele 15 jednostek samorządu, wójtowie i burmistrzowie gmin Bożęcin, Brzesko, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gorlice, Korzenna, Miechów, Rabka, Zdrój, Ryglice, Stary Sącz, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Zakliczyn oraz reprezentujący Skarb Państwa przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości podjęli uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany umowy spółki w zakresie paragrafu 9 w związku z aportami nieruchomości przez gminę Stary Sącz, gminę Ciężkowice oraz gminę Tuchów. Spółka SIM Małopolska wybuduje na terenie gminy Bożęcin w miejscowości Łęki 50 mieszkań w zabudowie szeregowej. Łącznie na terenie wszystkich gmin wspólników spółki powstanie ich blisko 800. Mieszkania te będą przeznaczone dla osób i rodzin o średnich dochodach, których nie stać na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym i które często nie posiadają zdolności kredytowej. To władze danej gminy, czyli samorząd, będą decydowały także o pierwszeństwie ich przyznania. Aktualnie trwają prace w zakresie wykonania koncepcji zagospodarowania terenu. Niebawem zostanie wniesiony przez gminę Bożęcin do spółki aport w postaci nieruchomości, który umożliwi podjęcie prac projektowych i realizację inwestycji. 17 stycznia bieżącego roku przyjęto plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Bożęcin na lata 2022-2024. 25 stycznia podpisano umowę dzierżawy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1341 położonej w Przyborowie pod garaż blaszany, niezwiązany trwale z gruntem. 1 lutego wszczęto postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości oznaczonej numerem 1499 położonej w Bielczy, stanowiącej drogę w stronę Leśniczówki. 1 lutego podpisałem umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego przenoszącej własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 1305/19 o powierzchni 0,0687 hektara położonej w miejscowości Przyborów na kwotę 11 110 zł. 2 lutego podpisałem umowę na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności następujących nieruchomości. 46 działek budowlanych na nowo powstałym osiedlu w Bożęcinie Łazach, 20 działek budowlanych na nowo powstałym osiedlu w Łękach, 6 działek położonych w Przyborowie. Operat jest niezbędny do regulacji stanu prawnego nieruchomości. W tym ostatnim przypadku mowa jest o drodze Iglopol, o której wcześniej wspominałem, że ona nie miała oznaczenia i w części położona jest na gruntach należących do osób trzecich. 3 lutego ogłosiłem wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. Wykazy dotyczą 2 nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej. Nieruchomości te pierwotnie były planowane pod drogi, ale ze względu na to, że tam jeden właściciel kupił duży grunt, nie ma sensu budowy tych dodatkowych dróg, a podmiot jest zainteresowany zakupem tego terenu celem poszerzenia działki, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. 4 lutego ogłosiłem wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. Mowa tutaj o przystanku w Bożęcinie i tym lokalu, który tam się znajduje. 9 lutego podpisałem umowę na wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą budowa budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 1468/2 położonej w miejscowości Łęki. Karta dotyczy oczywiście tej inwestycji, którą będziemy realizować w zakresie budowy 50
mieszkań w zabudowie szeregowej. 10 lutego podpisałem umowę dotyczącą użyczenia energii elektrycznej z budynku lokalu użytkowego znajdującego się na działce o numerze 5132 w miejscowości Bożęcin, niezbędną do wykonania remontu mostu. 17 lutego odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 1081/4 położonej w miejscowości Przyborów. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 18 lutego złożono wniosek o nieodpłatne przekazanie gruntów przeznaczonych w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Bożęcin na drogi na własność gminy Bożęcin, działki Skarbu Państwa jako gospodarującego, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Chodzi o drogę na osiedlu Iglopol. 23 lutego ogłosiłem wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. Wykazy dotyczą 46 działek mieszczących się na nowo powstałym osiedlu w Bożęcinie Łazach oraz 20 działek mieszczących się na nowo powstałym osiedlu w Łękach. 28 lutego zleciłem podział geodezyjny nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1468/2 położona w obrębie Łęki. Powstała działka zostanie przekazana w formie aportu spółce SIM, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest ta działka, na której będą budowane wspomniane wcześniej budynki w zabudowie szeregowej. 14 marca bieżącego roku odbyły się publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Przyborów. Przetargi dotyczące nieruchomości oznaczonych numerami 24/89/3 oraz 3026 zakończyły się wynikiem pozytywnym, zaś przetargi dotyczące nieruchomości oznaczonych numerami 24/89/4 oraz 24/89/5 zakończyły się wynikiem negatywnym. 15 marca podpisałem umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 1081/4 o powierzchni 0,03 hektara położona w miejscowości Przyborów na kwotę 9700 zł. 16 marca ogłosiłem przetargi na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami 24/89/4 oraz 24/89/5 położone w Przyborowie z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną. Dom Pomocy Społecznej pod nazwą Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Bożęcinie został doposażony w szereg przyrządów i urządzeń, które wzbogaciły bazę rehabilitacyjno-zabiegową placówki. Zakupy były możliwe dzięki pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu 4 programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Utworzona została osobna sala do zabiegów fizykoterapeutycznych, którą wyposażono m.in. w aparat do elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii oraz ultradźwięków, 2 aparaty do inhalacji, terapii oddechowej, aparat do masażu Aquavipron, aparat do masażu sekwencyjnego BOA kończyn dolnych oraz lampę do naświetleń Bioptron. Do dotychczasowego wyposażenia sali gimnastycznej dołączyła bieżnia, rower stacjonarny dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, Orbitrek, mini tensor przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych oraz kolumna do ćwiczeń z obciążeniem. Ponadto wyposażono niewielką salę do hydroterapii, która cieszy się dużą popularnością wśród podopiecznych. Ostatnim sprzętem, który zakupiono, jest przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne, w skrócie PUR, przeznaczone do terapii poprzez ćwiczenia ruchowe w obciążeniu. Przy pomocy PUR-a mieszkańcy mogą ćwiczyć bezpośrednio ze swojego łóżka. W ramach otrzymanych środków dokonano również zakupu pościeli i ręczników po wystąpieniu choroby, po 2 komplety na osobę niepełnosprawną. Wartość realizowanego zadania zamknęła się kwotą 89 683 zł 40 groszy. Dom Pomocy Społecznej w Bożęcinie otrzymał w ramach darowizny od Fundacji Biedronki 2 tablety przeznaczone do komunikacji seniorów z bliskimi. Dzięki urządzeniom podopieczni domu mogą korzystać z wideorozmów z bliskimi, a także poznawać świat nowych technologii. Fundacja Biedronki zadbała również o aspekt edukacyjny. Na urządzenia zostały wgrane specjalne aplikacje do trenowania umysłu w ramach projektu Siłownia Pamięci Fundacji Stocznia.
Pozyskano kolejne środki finansowe w wysokości 60 596 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Podpisałem z wojewodą małopolskim umowę na realizację zadania asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2022 na kwotę 128 700 zł i koszty obsługi w wysokości 2574 zł. Zadanie jest finansowane w 100% kosztów. Podpisałem z wojewodą małopolskim umowę na realizację zadania pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w wysokości 87 178 zł, co stanowi 80% kosztów zadania. Podpisałem z wojewodą małopolskim umowę na wsparcie finansowe, dofinansowanie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, to jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 81 724 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie utworzenia klubu Senior Plus na terenie gminy Bożęcin na kwotę 68 000 zł. W okresie międzysesyjnym wszczęto 23 postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszczęto 6 postępowań o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 5 decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 6 postanowień zatwierdzających wstępny projekt podziału działki. Wydano 52 zaświadczenia o przeznaczeniu działek. Nadano 14 numerów dla nowych budynków. Przyjęto 43 zgłoszenia dotyczące zamiaru usunięcia drzew oraz wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew. Wydano 193 decyzje o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 202 304 zł 40 groszy. Za pośrednictwem działającego przy Urzędzie Gminy Punktu Informacyjnego złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 9 wniosków mieszkańców o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu wójtowi. Czy do sprawozdania wójta są jakieś pytania? Bardzo proszę, radny Prus. Panie wójcie, mam takie pytanko. Doświetlenie na przejścia dla pieszych. To gmina dostała tylko dofinansowanie do jednego przejścia? Jest to program uruchomiony przez województwo małopolskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich i dotyczy dróg wojewódzkich. Aha. Dlatego złożyliśmy wniosek na Bożęcin Dolny. Tam zresztą ta sprawa była wielokrotnie zgłaszana przez pana sołtysa, pana radnego tutaj obecnego i przez społeczność lokalną. Bo mam taką informację, że 100 milionów złotych jest z funduszy europejskich na zainwestowanie w ramach ogłoszonego dziś, czyli to jest informacja z 7 marca, dofinansowania w wysokości 80% na przejścia dla pieszych i progi zwalniające oraz wyświetlacze czasu i prędkości. To może tam ktoś... Tak, jak najbardziej wiemy o tym programie, rozważamy ewentualność złożenia wniosku. Po co ja się pytam nawet o takie rzeczy? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wysoka Rado. Jeszcze jedno mam. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Panie Prus. wójcie, chciałem zapytać odnośnie przeglądu dróg i mostów. Tam umowa jest podpisana z jaką firmą, kiedy to wystartuje i jakie będą efekty tego przeglądu? Znaczy generalnie jest to wymóg wynikający z ustawy. Takiego przeglądu musimy dokonywać czasowo i ten przegląd w związku z tym, że poprzedni był realizowany kilka lat temu, no musi być wykonany i zlecony w tym roku. Oczywiście wystosowaliśmy zapytanie ofertowe do kilku firm, wybraliśmy najtańszą ofertę na realizację tego zadania. W ramach tego zadania prowadzona jest ewidencja, przegląd techniczny i tym podobnie. Wszystko jest dokumentowane również w dokumentacji fotograficznej, w dokumentacji wideo, w postaci rejestrów i te dokumenty znajdują się później w Urzędzie Gminy jako materiał końcowy opracowany w związku z prowadzoną ewidencją. Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Rado, w związku... Kto? Bardzo proszę, pani Noga jeszcze. Ja mam tu pytanie do pana wójta. W związku z przybywaniem dzieci ukraińskich do naszych szkół, czy przewidujecie taką możliwość utworzenia jakiegoś oddziału dla tych dzieci na terenie gminy? Czy one będą po prostu bezpośrednio przybywać do klas i będziemy łączyć te zajęcia tak spójnie?
Będą bezpośrednio przybywać do klas. Taka jest rekomendacja Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratorium. Nie tworzymy oddziału przygotowawczego, żeby między tymi dzieciakami nie dochodziło i młodzieżą do jakichś konfliktów. Natomiast też są uruchomione platformy internetowe, z których mogą korzystać dzieci uczące się w szkołach podstawowych i średnich, również młodsze, w zakresie nauki języka polskiego. Mają dostęp do tych platform nieodpłatny po to, żeby poprawić zdolności komunikacyjne w przyszłości oczywiście, bo to wymaga określonego nakładu pracy i czasu, ale wiemy, że dzieci najszybciej uczą się języków obcych po to, żeby umożliwić tą komunikację w szkołach na naszym terenie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wysoka Rado, przechodzimy do bloku głosowania nad uchwałami. I pierwsza uchwała w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. W imieniu samorządu gminy Bożęcin i jego mieszkańców w obliczu rosyjskiej agresji na naszego najbliższego sąsiada Ukrainę wyrażamy swój sprzeciw wobec naruszenia jej integralności terytorialnej, a także solidarność z narodem ukraińskim w obliczu brutalnej i niczym nieuzasadnionej agresji ze strony Rosji. Działania Federacji Rosyjskiej są nieusprawiedliwione i nieuzasadnione, a nade wszystko są naruszeniem prawa międzynarodowego i godzą w jego podstawowe zasady, na których opiera się pokojowy ład światowy. Jednoznacznie potępiamy agresję i przemoc, której obecnie doświadcza niepodległa Ukraina. Deklarujemy gotowość do niesienia pomocy będącego w zasięgu samorządu gminy Bożęcin mieszkańcom i mieszkankom Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych będą potrzebowali wsparcia. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały. Nad ranem 24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska dopuściła się haniebnego ataku na Ukrainę. W imieniu mieszkańców gminy Bożęcin potępiamy ten niegodny czyn. W obliczu zagrożenia, przed jakim stają nasi sąsiedzi, jesteśmy gotowi nieść pomoc humanitarną w obliczu jawnej agresji Rosji. Mieszkanki i mieszkańcy Kijowa, obywatelki i obywatele Ukrainy mają prawo budować swoją przyszłość w oparciu o fundamentalne wartości, takie jak niepodległość, suwerenność i bezpieczeństwo. Wysyłamy przyjaciołom z całej Ukrainy głośny, jednoznaczny sygnał jedności. Jesteśmy z wami. Wysoka Rado, ten projekt uchwały był w poszczególnych komisjach. Jakie są opinie komisji, połączonych komisji, Komisji Prawa i Porządku oraz Komisji Oświaty? Komisja Prawa i Porządku opiniują pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. I Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Rolnictwa. Również opiniuję pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i nosi numer 32/226/2022. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez gminę Bożęcin, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2022 roku pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pomijam podstawę prawną z późniejszymi zmianami, artykułu 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, pomijam podstawę prawną z późniejszymi zmianami, w związku z paragrafem 7 i paragrafem 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, pomijam podstawę prawną, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje.
Paragraf pierwszy. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, o których mowa w artykule 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Paragraf 2. Ze środków, o których mowa w paragrafie pierwszym, dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb zespołów szkolno-przedszkolnych. Pierwsze, kształcenie na studiach podyplomowych, studiach wyższych i kursach kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nadania do nauczania dodatkowego przedmiotu i prowadzenia dodatkowych zajęć, pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli, a w szczególności a. Język angielski w edukacji przedszkolnej, b. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, c. Diagnoza i terapia pedagogiczna, d. Programowanie na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, e. Informatyka, f. Matematyka. 2. Udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, uczelnie oraz inne przedmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie skierowań przez dyrektora. Paragraf 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, o którym mowa w paragrafie 2 punkt 1 w roku 2022 w wysokości 2000 zł. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uzasadnienie do projektu uchwały. Zgodnie z paragrafem 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe, pomijam podstawę prawną, organ prowadzący opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela. Z kolei stosownie do paragrafu 6 powyższego rozporządzenia organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół ustala corocznie: pierwsze, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, 2. Formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. W związku z powyższym przygotowano stosowną uchwałę. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Opinia Zarządu Oddziału ZNP w Brzesku dotycząca planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez gminę Bożęcin, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2022 roku pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Zarząd Oddziału ZNP w Brzesku opiniuje pozytywnie projekt przedstawionego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez gminę Bożęcin. Z poważaniem podpis magister Agnieszka Kwaśniak-Wiśniewska. Ten projekt uchwały również był w poszczególnych komisjach. Komisje pracowały nad nim. Jaka jest opinia poszczególnych komisji? Komisja Prawa i Porządku wraz z Komisją Oświaty. Opiniują pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. I Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Rolnictwa. Pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie słyszę, w związku z tym poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych przy jednym głosie nieobecnym i przy jednym braku głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i nosi numer 32/257/2022. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie utworzenia klubu Senior Plus na terenie gminy Bożęcin. Czytam projekt uchwały. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 6, artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity
pomijam podstawę prawną ze zmianami, oraz artykułu 17 ust. 2 punkt 3 i 4, artykułu 51 ust. 4 i artykułu 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną ze zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W celu wykonania zadań własnych gminy Bożęcin w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z ofert aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Seniora Plus w formie klubu samopomocy z siedzibą w miejscowości Bożęcin 562 32 825 Bożęcin. Paragraf 2. Klub Senior Plus działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bożęcinie. Szczegółowe zadania oraz organizację Klubu Senior Plus określa statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bożęcinie. Paragraf 4. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Senior Plus jest nieodpłatne. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 30 łamane przez 243 przez 2021 Rady Gminy Bożęcin z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie utworzenia Klubu Senior Plus na terenie gminy Bożęcin. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uzasadnienie do projektu uchwały. W związku z zatrzymaniem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego legalności uchwały nr 30 łamane przez 243 przez 2021 Rady Gminy Bożęcin z dnia 29.12.2021 w sprawie utworzenia Klubu Senior Plus na terenie gminy Bożęcin należy skierować uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a jej wejście w życie powinno zostać uzależnione od jej publikacji. Wobec powyższego należało zmienić wyżej wymienioną uchwałę zgodnie z uwagami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ten projekt uchwały również był w poszczególnych komisjach. Jakie są opinie połączonych komisji? Komisji Prawa i Porządku oraz Komisji Oświaty? Komisje opiniują pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. I Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Rolnictwa? Również komisje opiniują pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym, szanowni państwo, musimy potwierdzić, nie musimy, co? No w tamtym, panie mecenasie, bo w poprzednim głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Nie musimy, tak? Dobrze. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem, proszę o naciśnięcie przycisku. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, czyli wszyscy obecni na sali. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i nosi nr 32 łamane przez 258 przez 2022. Jeszcze nie. Mamy zbyt dużo. Jeszcze chwilę. W połowie zrobimy. I Wysoka Rado, czytam kolejny projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bożęcin. Czytam projekt uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną, oraz artykułu 21 ust. 1 punkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną ze zmianami, Rada Gminy Bożęcin uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bożęcin, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 29 łamane przez 226 przez 2021 Rady Gminy Bożęcin z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bożęcin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Uzasadnienie do projektu uchwały. W związku z postępowaniem nadzorczym Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zachodzi konieczność uwzględnienia zmian w uchwale nr 29/226/2021 Rady Gminy Bożęcin z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bożęcin wynikających z oceny nadzorczej wyżej wymienionej uchwały. Przedstawiony projekt uchwały zawiera wszystkie elementy dostosowujące przedmiotową uchwałę do sugestii przekazanych przez organ nadzorczy. Wysoka Rado, również ten projekt uchwały był w poszczególnych komisjach i słucham opinii poszczególnych komisji połączonych, Komisja Prawa i Porządku wraz z Komisją Oświaty. Dziękuję. I Komisja Rolnictwa wraz z Komisją Rewizyjną. Również opiniuję pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wszyscy radni są za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i nosi nr 32/259/2022. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bożęcin uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zasad jego wypłacania. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną ze zmianami, w związku z artykułem 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczych Strażach Pożarnych, pomijam podstawę prawną, uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach w kwocie. Pierwsze, za udział w działaniach ratowniczym lub akcji ratowniczej 13 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 2. Udział w szkoleniach pożarniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 2. Pojęcie ćwiczeń obejmuje również udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz manewry służb ratowniczych. Paragraf 2. Szczegółowe zasady dokumentowania, rozliczania oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bożęcin ustali w drodze zarządzenia wójt gminy Bożęcin. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 27/199/2013 Rady Gminy Bożęcin z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Bożęcin za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Bożęcin. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uzasadnienie do uchwały. W związku z utratą mocy obowiązującej artykułu 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną, i wejściem w życie nowej podstawy prawnej do ustalenia ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, jaką jest ustawa z 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczych Strażach Pożarnych, pomijam podstawę prawną, zaistniała konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały regulującej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników. Przytoczona wyżej ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych w artykule 15 ust. 1 i 2 stanowi, że pierwsze, strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
otrzymuje niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia ekwiwalent pieniężny, zgodnie z nowym przepisem. 2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala nie rzadziej niż raz na 2 lata właściwa Rada Gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie artykułu 20 punkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pomijam podstawę prawną, z późniejszymi zmianami. Przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy. Wprowadzenie proponowanej uchwały określa stawki na dotychczasowym poziomie z podziałem na działania i akcje ratownicze w kwocie 13 zł oraz za uczestnictwo w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Bożęcin w wysokości 8 zł. Niezmienna stawka podyktowana jest obecnie możliwościami finansowymi gminy oraz budżetem, który został uchwalony na 2022 rok. Mając na uwadze wyżej przywołany zapis artykułu 15 ust. 2 ustawy o OSP, który mówi, że wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala nie rzadziej niż raz na 2 lata właściwa Rada Gminy w drodze uchwały, przyjęcie kolejnej uchwały z nowymi stawkami pieniężnymi po zabezpieczeniu środków w budżecie na rok 2023 będzie w pełni uzasadnione. Przewiduje się, że taka regulacja powinna spowodować prawidłowe wykorzystanie środków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu w budżecie gminy Bożęcin w bieżącym roku. Niemniej jednak będzie zależało to od liczby zdarzeń na terenie gminy, czasu ich trwania oraz od liczby organizowanych szkoleń i ćwiczeń oraz liczebności druhów w nich uczestniczących. Ten projekt uchwały również był w poszczególnych komisjach. Jaka jest opinia poszczególnych połączonych komisji? Komisja Prawa wraz z Komisją Oświaty. No nie wiem jak to teraz. Było głosowane dzisiaj, że został wycofany wniosek. Rozumiem. I komisja rewizyjna wraz z Komisją Rolnictwa. Łączone komisje opiniują pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę, bardzo proszę, pan wójt. Jak Państwu wiadomo, ustawa o ochotniczych strażach pożarnych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Projekt uchwały, który został przedłożony, w zasadzie realizuje zapisy tej ustawy, bo do połowy roku, czyli do 30 czerwca musimy taką uchwałę podjąć. Natomiast w tym projekcie są zapisane stawki ekwiwalentu, które obowiązywały do tej pory, przy czym no, jako wójt i jako prezes zarządu oddziału gminnego i wiceprezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej chciałem zwrócić uwagę, że te stawki są stosunkowo niskie i one nie były podnoszone od wielu lat. Przyjęcie tych stawek na chwilę obecną wypełnia zapisy ustawy, ale też podyktowane jest tym, że projekt budżetu i budżet uchwalaliśmy zdecydowanie wcześniej i w budżecie mamy zapisane określone wartości na koszty związane z ekwiwalentem i nie możemy ich przekroczyć. Jedyną regulacją, którą moglibyśmy zrobić w tym momencie, to jest to, o czym mówiłem na komisjach, a mianowicie zmniejszenie środków na zakupy sprzętu dla OSP, a zwiększenie na ekwiwalencie, co z kolei jest niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków w trakcie wykonywania akcji. Więc jest taka propozycja i wydaje mi się, że to jest najbardziej rozsądne, żeby przystąpić do dyskusji w kwestii dotyczącej ekwiwalentu i jego podniesienia, znacznego podniesienia uregulowania do obowiązującej sytuacji i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.
Przy konstruowaniu budżetu na rok 2023, czyli w miesiącu listopadzie, grudniu, po uprzednim zabezpieczeniu w projekcie budżetu zapisania środków, które na realizację wypłaty tych ekwiwalentów będą wystarczające. Strażakom ochotnikom się to należy. Strażacy ochotnicy wykonują kawał, że tak powiem kolokwialnie, dobrej roboty. W zasadzie na nich opiera się cały system zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, na nich opiera się również bezpieczeństwo mieszkańców. Z tego, co sami Państwo widzicie, tych akcji jest coraz więcej i specyfika w zupełności się zmienia. Nie są to wyjazdy do pożarów, jak było 30-40 lat temu, ale do innych zdarzeń i tutaj strażacy zawsze są w gotowości, chociażby nawet ostatnie sytuacje związane z sytuacją covidową przez okres 2 lat, gdzie prowadzili działania, które no tak naprawdę wiązały się z zarządzaniem kryzysowym i ta sytuacja obecna związana z uchodźcami z Ukrainy, z mieszkańcami Ukrainy, którzy uciekają przed pożogą wojenną, tutaj również wspierają wszelkie działania gminy Bożęcin, więc ten ekwiwalent powinien być w jakiś sposób ambiwalentny do rzeczywistych kosztów utraconych dochodów z tytułu wykonywania pracy zawodowej, bo niektórzy z nich pracują w różnego rodzaju firmach, a zgodnie z nową ustawą na chwilę obecną no, pracodawca ma obowiązek pracownika zwolnić do działań ratowniczych i tak się dzieje. I strażakom powinno być to w jakiś sposób rekompensowane. Dziękuję panu wójtowi za wyjaśnienia. Wysoka Rado, w związku z tym, że projekt uchwały już został zaopiniowany, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za jego przyjęciem? Proszę. Bardzo proszę, kto jest chętny do zadawania pytań? Bardzo proszę. Ale ja bym proponował, żeby jednak się zgłaszać na tablicy, żeby było czytelne i widoczne. Oczywiście tak będę robił następnym razem. Ja mam tylko takie pytanie, chciałem się dowiedzieć, w 2021 roku, jakie to było obciążenie dla gminy, wyjazdy tych jednostek OSP? Jaka to poszła kwota dla tych strażaków? Jesteśmy w stanie się dzisiaj dowiedzieć, czy nie bardzo? Ale rozumiem, że pewnie dzisiaj... Czy pani skarbnik jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Nie, okej, rozumiem. No. Znaczy te informacje są w sprawozdaniu z wykonania, Nie, będą w sprawozdaniu z wykonania budżetu, które jest przygotowywane, więc pan radny również otrzyma. Jeżeli jest taka potrzeba, no to jak najbardziej możemy... Nie, myślałem, że to jest gdzieś tutaj tego pod ręką, że tak powiem. Nie, nic się nie dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze może są jakieś pytania? Tak, ja mam 2 pytania. Bardzo proszę, radny Mieszczak. Mam 2 pytania. Chciałem się po pierwsze zapytać, czy strażacy z ochotniczych straży pożarnych zgłaszali, że ten ekwiwalent jest za niski oraz czy składy osobowe są z punktu widzenia gminy ochotniczych straży pożarnych, czy one są zbyt małe w tym momencie? Znaczy, jeżeli chodzi o składy osobowe, w jednostkach OSP nie ma żadnego problemu. Mamy druhów przeszkolonych, którzy uczestniczą w akcjach ratowniczych. No, jedyny problem, jaki występuje, to w jednostce OSP w Jagniówce, która tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie wyjeżdża do akcji, została wyłączona, ale to jest no, problem personalny. No, Jagniówka jest najmniejszą miejscowością na terenie gminy i tam można powiedzieć, że 70-80% składu osobowego jednostki stanowi jedna rodzina, która kontynuuje tradycję tej jednostki. No, tam są różnego rodzaju plany czy różnego rodzaju dyskusje związane z tym, czy aby w przyszłości nie połączyć jednostki OSP w Jagniówce z jednostką OSP w Bożęcinie Dolnym przy zachowaniu
status quo jednostki OSP w zakresie podtrzymywania tradycji, czyli sztandar jednostki i tak dalej, żeby oni mogli kontynuować tę działalność, ale już taką statutową jako stowarzyszenie, jako jednostka. Natomiast na pewno by się zwiększył potencjał OSP Bożęcin Dolny po takim połączeniu. To jest odpowiedź na drugie pytanie. Natomiast pierwsze pytanie dotyczyło, pan radny przypomni. Znaczy generalnie tak, no patrząc wstecz, to mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że mimo, że druhowie ochotnicy mieli prawo do ekwiwalentów, to w trosce o własne jednostki przeznaczali w niektórych jednostkach ten ekwiwalent na zakup sprzętu. To jest bardzo chwalebne działanie i trzeba to podkreślić, że takie praktyki w jednostkach OSP na terenie gminy Bożęcin miały miejsce. Natomiast na ostatnich zebraniach sprawozdawczych nie było dyskusji w tej kwestii. Strażacy nie wnioskowali, co nie znaczy, że ten ekwiwalent, który praktycznie jest taki sam od kilkunastu lat, nie powinien być zwiększony, bo on zwiększony powinien być, tak? To wynika być może z ich skromności albo no, z niechęci upominania się o swoje, natomiast no, myślę, że my jako samorząd honorowo powinniśmy ten ekwiwalent druhom ochotnikom podnieść i uregulować to od 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję. Ja jednak ze swojej strony proponuję Wysokiej Radzie, aby tego typu rzeczy, tego typu pytania zadawać jednak na komisjach, bo komisje są właśnie po to, żeby wypracować jakieś ramy, które już głosujemy na sesji. Proponuję, aby jednak uczestniczyć w komisjach i tam sprawy te rozstrzygać. Dziękuję. W związku z tym, czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 13 radnych jest za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i nosi nr 32 łamane przez 260 przez 2022. I Wysoka Rado, jeszcze jeden projekt uchwały przed przerwą. W sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bożęcin. Czytam projekt uchwały. Na podstawie artykułu 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną, w związku z artykułem 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną ze zmianami, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bożęcin stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 44 łamane przez 348 przez 2018 Rady Gminy Bożęcinie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bożęcin. Pomijam podstawę prawną. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Ten projekt uchwały również, Szanowni Państwo, był w poszczególnych komisjach. Bardzo proszę, jakie były opinie połączonych komisji, Komisji Prawa i Porządku? Komisje opiniują pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. I Komisja Rolnictwa wraz z Komisją Rewizyjną? Również opiniuję pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku.
Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, czyli wszyscy radni obecni na sali. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i nosi nr 32 łamane przez 261 przez 2022. Wysoka Rado, ogłaszam 10 minut przerwy. To trzeba iść po jakąś wodę, nie?
Bardzo proszę zajmować miejsca. Wysoka Rado, wznawiamy obrady i czytam Państwu projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną, oraz artykułu 6k ust. 1 punkt 1, ust. 2, ust. 2a, punkt 1, ust. 3, ust. 4 w związku z artykułem 6i ust. 1 punkt 1 i artykułu 6j ust. 1 punkt 1, ust. 2 ustęp 2a i ustęp 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną, ze zmianami Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bożęcin ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty od jednego mieszkańca określone w paragrafie trzecim. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z artykułem 6j ust. 3b za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Paragraf 2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wzór deklaracji, o której mowa w ustępie pierwszym, określa odrębna uchwała. Paragraf 3. Stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi na terenie Gminy Bożęcin w przypadku nieruchomości zamieszkałej określa się w wysokości 27 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, na której znajduje się 6 osób. 25 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkuje do 7 osób. 23 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkuje do 8 osób. 22 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkuje do 9 osób i 19 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkuje do 10 osób i więcej. Ustala się stawkę opłaty miesięcznej podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na terenie Gminy Bożęcin w wysokości 54 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkającego daną nieruchomość. Paragraf 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 2. Ustala się zwolnienie, o którym mowa w ustępie drugim w wysokości 2 zł, słownie 2 zł od mieszkańca miesięcznie. Paragraf 5. Ustala się stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości ryczałtowej 150 zł rocznie. 2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na nieruchomości, na której znajdują się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości ryczałtowej 450 zł rocznie. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr
18 łamane przez 170 przez 2020 Rady Gminy Bożęcin z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku, pozycja 95-91. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w sołectwach na stronie internetowej gminy oraz BIP. Paragraf 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 roku. Uzasadnienie do projektu uchwały. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Bożęcin oraz przeprowadzonej analizie zgodnie z artykułem 6k z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pomijam podstawę prawną, ustala się nową stawkę opłaty miesięcznej od jednej osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi na terenie gminy Bożęcin z nieruchomości zamieszkałej. Wysoka Rado, ten projekt uchwały również był w poszczególnych komisjach. Jakie były opinie komisji? Bardzo proszę, połączona Komisja Prawa i Porządku oraz Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty. Komisje opiniują pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. I Komisja Rolnictwa wraz z Komisją Rewizyjną. Również opiniuję pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan wójt. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, kilka słów, jeśli można, bo nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy Bożęcin wzbudził w niektórych środowiskach i u niektórych osób kontrowersje. Jak Państwu wiadomo, w miesiącach zimowych, czyli w przypadku gminy Bożęcin od listopada do marca te odpady będą odbierane jednokrotnie, ale trzeba zaznaczyć, że ilość tych odpadów nie jest limitowana, więc mieszkaniec może wystawić tyle odpadów, ile faktycznie zostało wytworzone na terenie danego gospodarstwa. Może je wystawić w koszu, może wystawić w workach obok kosza, może zakupić drugi kosz i również je w tym koszu wystawiać. Zmniejszyliśmy też liczbę częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych. Nie jest to 2 razy w roku, ale raz w roku. Z czego to wynika? No, proszę Państwa, wynika to z tego, że chcieliśmy uniknąć po raz kolejny sytuacji, gdzie musielibyśmy stawkę za odbiór odpadów komunalnych podnieść, bo mieliśmy doświadczenie z innych gmin, które przeprowadziły już przetargi porównywalnych do nas, gdzie ta stawka zdecydowanie wzrosła. Mieszkańcy nie rozumieją jednego mechanizmu i trzeba im to tłumaczyć, że w zasadzie tyle płacą za odpady, ile tych odpadów wytworzą. Gmina Bożęcin, każda gmina, nie tylko Bożęcin, jest organizatorem systemu, a koszty obsługi tego systemu pokrywają mieszkańcy. Więc jeżeli ilość tych odpadów będzie z roku na rok rosła, to i opłata za odbiór odpadów będzie rosła. Jeżeli nie będziemy szukać mechanizmów takich jak ten, czyli zmniejszenia częstotliwości, co ma wpływ również na częstotliwość wywozów, koszty paliwa, pojazdów, które odbierają te odpady, no to ta cena również będzie rosła. Mamy przykłady z innych gmin porównywalnych, takich jak chociażby Wietrzychowice, gdzie po przetargu kwota wynosi obecnie 35 zł, Radów 30 zł, Wierzchosławice 35 zł, to są, czy chociażby nawet Rzezawa to jest 30 zł. To są gminy, gdzie obowiązuje ten system, w którym my funkcjonowaliśmy do tej pory, czyli 2 razy w tygodniu, gdzie koszt obsługi, koszt opłaty, którą zobowiązany jest
ponieść mieszkaniec rośnie. My przyjęliśmy system taki, jak funkcjonuje w wielu gminach na naszym terenie i się sprawdza, chociażby nawet w gminie Szczurowa, gminie Dębno czy gminie Gnojnik, gdzie te odpady w okresie zimowym odbierane są jednokrotnie, natomiast od miesiąca kwietnia do końca października dwukrotnie. No i Wkowa na przykład ma jeszcze bardziej daleko idący system, bo tam odpady 2 razy w miesiącu odbierane są tylko w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, a w pozostałych jednokrotnie. Także szukamy takiego rozwiązania, które pozwoli nam obniżyć koszty, czyli to, co gmina może w tym przypadku zrobić i nie podnosić tej ceny za opłaty, jaką ponoszą mieszkańcy za odbiór tych odpadów. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że dzięki temu, że przyjęliśmy ten nowy system, my dzisiaj na sesji tak naprawdę obniżamy tę opłatę o 2 zł, jeżeli chodzi o odpady bez kompostownika, jak również o 2 zł, jeżeli chodzi o odpady z kompostownikiem. I to być może dla części mieszkańców nie jest znaczące, natomiast dla wielu i myślę, że dla większości jest, bo dzisiaj w dobie szalejącej inflacji, rosnących kosztów konsumpcji, wiele gospodarstw boryka się z problemami finansowymi. W wielu gospodarstwach na terenie naszej gminy liczy się każda złotówka. Także to, że nam się udaje obniżać w sytuacji, kiedy zdecydowana większość samorządów te opłaty podnosi, to jest moim zdaniem i w mojej opinii właściwy kierunek. System funkcjonuje do końca lutego przyszłego roku, więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli mieszkańcy będą uważać, że się nie sprawdza, aby go zmienić i przywrócić. Dla mnie tego typu zarzuty, że raz odpady wielkogabarytowe jest mało, jest w mojej opinii żadnym zarzutem, bo równie dobrze możemy powiedzieć, dobrze, to gmina może zorganizować ten wywóz wielkogabarytów 4 razy w roku, ale musicie mieć Państwo świadomość, że zapłacicie zdecydowanie więcej, że to nie będzie 27 zł za odbiór odpadów, tylko będzie 34 albo 35. Tylko pytanie, co wtedy mieszkańcy odpowiedzą. Także tu kwestia pewnej świadomości i pewnego rozeznania w zakresie funkcjonowania tego systemu, gdzie tak naprawdę płatnikiem jest mieszkaniec, a ilość wytworzonych odpadów odebranych i sam system musi być pokryta z tych kwot, które wpływają i stąd one takie się biorą i one nigdy nie będą porównywalne do kwot obowiązujących w innych gminach, bo również inna jest specyfika, jeżeli chodzi o ukształtowanie tych gmin, miejscowości, które funkcjonują, odległości między tymi miejscowościami i wiele innych uwarunkowań. Też można porównywać do innych gmin i to też nie jest adekwatne, bo przecież te przetargi nie realizowane są w jednym czasie. Niektóre gminy są przed tymi przetargami, na przykład gmina Dębno, ktoś mówi, że w gminie Dębno jest taniej, jest taniej, ale oni za chwilę będą mieli przetarg i zobaczymy, ile będzie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, jaka stawka będzie obowiązywać. Także też to trzeba w jakiś sposób mieszkańcom tłumaczyć i wyjaśniać, żeby nie popadali w takie skrajności, że powiedzmy ktoś gdzieś tam zamieści jakiegoś fake newsa i uznaje się to za pewnik. Też warto dopytać, zadzwonić do urzędu, chętnie te sprawy wyjaśnimy. Dziękuję panu wójtowi za wyjaśnienia. Także gdyby państwa pytali mieszkańcy, myślę, że łatwiej będzie wytłumaczyć, jak ta sprawa wygląda. Wysoka Rado, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wszyscy byli za.
stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i nosi nr 32 łamane przez 262 przez 2022. I Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bożęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną, oraz artykułu 6m i 6n ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną ze zmianami, Rada Gminy Bożęcin uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie: pierwsze 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 2. Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane w Urzędzie Gminy Bożęcin osobiście, listownie na adres 32 825 Bożęcin 583G lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji na adres środowisko@bożęcin.pl. W obu przypadkach załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, podpisaną przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym. Traci moc uchwała nr 17 łamane przez 171 przez 2020 Rady Gminy Bożęcin z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bożęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w sołectwach, na stronie internetowej gminy oraz BIP. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 roku. Uzasadnienie do projektu uchwały. W związku ze zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dołączone do deklaracji objaśnienia ulegają zmianie. Zmiany stawki opłaty i wzoru deklaracji nie powodują obowiązku ponownego złożenia deklaracji przez mieszkańca, który już wcześniej złożył deklarację. Właściciel nieruchomości zamieszkały obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Bożęcinie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne. Następnie deklaruje ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość lub informacje o istnieniu domku letniskowego, domków lub że nieruchomość jest wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ponadto informacja, czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik oraz wskazuje należną miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Informacje te zostały umieszczone na druku deklaracji. Stawki opłaty zostały podane w objaśnieniach do deklaracji.
Te projekty również były w poszczególnych komisjach. Bardzo proszę, jaka jest opinia połączonych komisji, Komisji Prawa i Porządku oraz Oświaty? Komisje opiniują pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. I Komisja Rolnictwa, i Komisja Rewizyjna. Również komisje opiniują pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały wraz z załącznikami pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, czyli wszyscy obecni na sali. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i nosi numer 32 łamane przez 263 przez 2022. I Wysoka Rado, kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bożęcin w 2022 roku. Na podstawie artykułu 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, tekst jednolity pomijam podstawę prawną ze zmianami, i artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity pomijam podstawę prawną ze zmianami, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Punkt pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bożęcin w 2022 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Uzasadnienie do projektu uchwały. Artykuł 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt nakłada na gminy obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zabezpieczenia dla nich miejsca w schronisku. Powyższe zadanie jest realizowane przez uchwalany corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt przedmiotowej uchwały został podany do konsultacji społecznej w dniach od 17 do 25 stycznia bieżącego roku oraz przesłany do zaopiniowania przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz dzierżawców obwodów łowieckich. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały wraz z załącznikami pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, czyli wszyscy obecni na dzisiejszej sesji. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i nosi numer 32 łamane przez 264 przez 2022. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 do 2026. Na podstawie artykułu 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jednolity pomijam podstawę prawną, artykułu 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, tekst jednolity pomijam podstawę prawną ze zmianami w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pomijam podstawę prawną. Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 do 2026, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały.
Podjęcie przez Radę Gminy przedmiotowej uchwały jest obowiązkiem nałożonym przez zapis artykułu 4 prim ustęp 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, znowelizowanym ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Pomijam podstawę prawną. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę. Jakie są wnioski komisji połączonych? Bardzo proszę, Komisja Prawa i Porządku oraz Komisja Oświaty Komisje opiniują pozytywnie jednogłośnie. i Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Rolnictwa. Komisje opiniują pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. W związku z opiniami wysłuchanymi przez komisję poddaję projekt uchwały wraz z załącznikami pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wszyscy obecni na sali za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i nosi nr 32 łamane przez... Nie mamy numeru, zaraz 267 przez 2022. Nie, przepraszam, nie. 5. Uchwała nosi nr 32 łamane przez 265 przez 2022. I kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 łamane przez 120 przez 2015 Rady Gminy Bożęcin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Na podstawie artykułu 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną ze zmianami, Rada Gminy Bożęcin uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 14 łamane przez 120 przez 2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów dokonuje się zmiany w paragrafie 1 ust. 2 punkt 1 do 3, który otrzymuje następujące brzmienie. Pierwsze, do 500 mieszkańców 440 zł. 2. Od 500 do 1500 mieszkańców 495 zł. 3. Powyżej 1500 mieszkańców 550 zł. Paragraf 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały. Na podstawie artykułu 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pomijam podstawę prawną, organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys. Sołtysi pełnią swoją funkcję społecznie. Z pełnieniem funkcji sołtysa działającego bezpośrednio w terenie związane jest ponoszenie kosztów. Dieta stanowi formę rekompensaty czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy, zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Gminy, a także wydatków, jakie sołtys ponosi w związku z wykonywaniem czynności w ramach sprawowanej funkcji. Mając na uwadze, że im większe pod względem ludnościowo sołectwo, tym więcej obowiązków spoczywa na osobie pełniącej funkcję sołtysa, w uchwale zastosowano zróżnicowanie diet. W związku z inflacją dokonuje się zwiększenia diet sołtysów, które nie były zmieniane od 2015 roku. Ten projekt uchwały również był w poszczególnych komisjach. Bardzo proszę, jakie są opinie poszczególnych połączonych komisji, Komisja Prawa i Porządku oraz Komisja Oświaty. W dzisiejszym głosowaniu Rada zmieniła propozycję komisji. Tak, ale tośmy przegłosowali to, co było. I teraz Komisja Rolnictwa i Komisja Rewizyjna. Łączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są pytania? Bardzo proszę, pan wójt. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, projekt uchwały i jego zapisy mają na celu częściowe uregulowanie zwiększenia diet sołtysów w związku z koniecznością rekompensaty czasu poświęconego
na swoją pracę i to są nie tylko kwestie związane z zebraniami, z uczestnictwem w sesjach Rady Gminy, w różnego rodzaju spotkaniach, ale również kwestie związane chociażby nawet z kosztami paliwa. No dzisiaj, proszę Państwa, widzimy, że koszty tego paliwa zdecydowanie rosną w porównaniu do roku 2015. No można powiedzieć śmiało, że ponad dwukrotnie. I dzisiaj kwoty, które są zapisane nawet po zwiększeniu, no to wystarczają na zatankowanie jednego baku paliwa do pełna i niewiele więcej. Mówię częściowa regulacja, bo tylko o 10%. Z tego tytułu, że takie środki mamy zabezpieczone w budżecie i na tyle pozwala nam uchwała budżetowa na rok 2022. Natomiast mam świadomość i Państwo też pewnie macie i o tym rozmawialiśmy na komisjach, że te diety trzeba zdecydowanie zwiększyć i również powinniśmy powrócić do tego tematu pod koniec roku, kiedy będziemy kształtować plan budżetowy na przyszły rok, bo w mojej opinii, w moim odczuciu te kwoty nie rekompensują sołtysom faktycznie ponoszonych kosztów. I też trzeba mieć świadomość, że tych zadań sołtysom przybywa, bo to już nie są tylko nakazy. Zwracamy się częstokroć z prośbą, szukając oszczędności w budżecie gminy, o pomoc w dystrybucji do mieszkańców, chociażby decyzji w zakresie opłat śmieciowych i sołtysi tutaj te zadania również realizują. Oczywiście przy okazji nakazów i nie tylko, niektórzy też do domów dostarczają. No co się nie uda dostarczyć, wysyłamy wtedy i mniej urząd ponosi na opłaty pocztowe, które dzisiaj są bardzo drogie. I tutaj wielki szacunek dla pracy sołtysa i podziękowania za ten wkład pracy społecznej, niewdzięcznej, bo przecież sołtys jest zawsze na tym pierwszym froncie, gdzie wszystkie problemy, no radny też, gdzie wszystkie problemy mieszkańców, wszystkie kwestie, wszystkie sprawy, niezadowolenie jest w pierwszej kolejności do niego adresowane i później przekazywane do urzędu gminy. Owszem, mieszkańcy też bezpośrednio dzwonią, no ale sołtysa mają na miejscu, więc pierwsze to rozmawiają z sołtysem. Także jest to częściowa regulacja, natomiast do tematu trzeba wrócić w miesiącu listopadzie, grudniu tego roku i od stycznia 2023 ustalić taką stawkę, która faktycznie sołtysom zwróci rzeczywiste koszty ponoszonych nakładów z tytułu pełnienia tej funkcji. Dziękuję panu wójtowi. Czy do projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Misztak. Czy moglibyśmy poprosić sołtysów, żeby oszacowali koszty w tym roku, jak to wygląda miesięcznie? No ja myślę, że to nie jest w tej chwili możliwe nawet. No, ale to też nie jest do oszacowania, bo jak, co pan chce wiedzieć? No nie wiem, ile łącznie kosztów, ile łącznie przejeżdżają z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, ile czasu poświęcają. No można by to jakoś... Do tej pory nie prowadziliśmy takiego rejestru. Dlatego się pytam, czy moglibyśmy prosić. Jeżeli nie możemy, no to okej. No. Dziękuję. No chyba, że Rada sobie zażyczy, żeby kilometrówkę pisać i czas o godziny, to wtedy możemy radnym przedstawić. Nie, no tak jak pan wójt wspomniał, to nie jest takie proste do wyliczenia, bo zadania są różne wynikają na bieżąco, także to trudno jest cokolwiek ustalić. No, pewno jakiś tam zarys by można było, ale to w ogromnym... No nie chodzi o dokładną kwotę przecież, no ale żebyśmy wiedzieli, czy to są koszty 500 zł miesięcznie, czy 5000. No gdzieś pomiędzy tymi kwotami pewnie to jest. Może jesteśmy w stanie z dokładnością do 200, do 300 zł określić, ile to jest, chociaż tyle. No, żebyśmy wiedzieli, to byśmy coś tam rejestrowali, godziny poświęcone na ten... No i jeszcze czas w domu, odpowiedź mieszkańców, telefony, opłata telefonu, tak jak ja muszę utrzymywać telefon. Bardzo proszę, pan wójt. Znaczy ja myślę, że ta specyfika pracy w różnych miesiącach jest różna. Tych wyjazdów, no, w zależności od potrzeb, sołtysi często koordynują różnego rodzaju działania u siebie w miejscowości. Z tym wiążą się kwestie również odpowiedzialności za mienie czy wyjazdów
kontroli w zakresie polityki leśnej, prowadzenia różnego rodzaju spraw z tym związanych, spotkań ze strażakami, wyjazdu do mieszkańców na różnego rodzaju interwencje, czy też przyjazdu mieszkańców do nich, także to jest trudno policzalne, no ale mniej więcej myślę, że możemy na tą sesję, na której będziemy temat poruszać, czyli do listopada, wspólnie z sołtysami tutaj dookreślić ten temat. Ja pozwolę się skontaktować. Państwo sołtysi też, aby tak orientacyjnie sobie mogli, nie wiem, czy w miesiącu, czy gdzieś tam spróbować policzyć, no i zatankować trzeba do tego samochodu i te przejazdy są i spotkania i czas, ile godzin przepracowanych, po to, żebyśmy mieli też jakiś punkt odniesienia i mogli w tym zakresie podjąć taką rzeczową dyskusję. Dziękuję panu wójtowi. Dziękuję. Wysoka Rado, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 12 jest za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i nosi nr 32 łamane przez 266 przez 2022. I Wysoka Rado, kolejną uchwałą do przegłosowania jest dzisiaj uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi brzeskiemu. Na podstawie artykułu 10 ust. 2, artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pomijam podstawę prawną, oraz artykułem 216 ust. 2 punkt 5 i artykułem 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pomijam podstawę prawną, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Paragraf 1, podpunkt 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz powiatu brzeskiego w nieprzekraczalnej kwocie 384 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Bożęcin. 2. Pomoc finansowa zostanie przekazana ze środków budżetu Gminy Bożęcin na rok 2022. 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie z powiatem brzeskim, do zawarcia której upoważnia się wójta gminy Bożęcin. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały. Rada Gminy Bożęcin uchwałą nr 22 przez 201 przez 2021 zobowiązała się do partycypacji w kosztach inwestycji realizowanej pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Bożęcin w miejscowościach Przyborów, Bożęcin w kwocie 474 465 zł 21 groszy zgodnie z zapisami uchwały w 2021 roku. Gmina Bożęcin przekazała i rozliczyła dotację celową na wyżej wymienione zadanie w kwocie 156 139 zł i 1 grosz. W uchwale budżetowej na rok 2022 zabezpieczono pozostałe środki w wysokości 318 326 zł 20 groszy. Pismem z dnia 25.02.2022 starosta brzeski zwrócił się z prośbą o dofinansowanie robót dodatkowych związanych z inwestycją w zakresie budowy 93 m2 chodnika wzdłuż ogrodzenia kościoła w Bożęcinie Górnym wraz z utwardzeniem miejsc postojowych. Gmina zostanie obciążona kosztami zakupu materiałów w kwocie 65 673 zł 80 groszy. Powiat pokryje koszty robocizny i pracy sprzętu. Tak więc ostateczna wartość dotacji planowanej do przekazania w 2022 roku wynosi 384 tysiące złotych. Zgodnie z artykułem 216 ust. 2 punkt 5 ustawy o finansach publicznych o udzielenie pomocy
o udzieleniu pomocy decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą, stąd zasadność jej podjęcia. I Wysoka Rado, ten projekt uchwały również był w poszczególnych komisjach. Bardzo proszę, jaka jest opinia Komisji Prawa i Porządku oraz Komisji Oświaty. Pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. I Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Rolnictwa. Komisje opiniują pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są pytania? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, czyli wszyscy obecni na sali. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i nosi numer 32/267/2022. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Na podstawie artykułu 211, artykułu 212, artykułu 214 do 215, artykułu 217, artykułu 235 do 237 oraz artykułu 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pomijam podstawę prawną, i artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pomijam podstawę prawną, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Paragraf 1. W budżecie gminy Bożęcin na 2022 rok dokonuje się następujących zmian. Pierwsze, zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Bożęcin na rok 2022 o kwotę 13 754 zł 52 grosze i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Bożęcin na rok 2022 o kwotę 947 098 zł 40 groszy i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się plan przychodów gminy Bożęcin na rok 2022 o kwotę 2 133 343 zł 88 groszy. 4. Zwiększa się plan rozchodów na rok 2022 o kwotę 1 500 000 zł. Paragraf 2. Plan dochodów budżetu gminy Bożęcin na rok 2022 po zmianach wynosi 45 584 047 zł 56 groszy, z czego dochody bieżące wynoszą 38 325 981 zł 28 groszy, a dochody majątkowe wynoszą 7 258 066 zł 28 groszy. 2. Plan wydatków budżetu gminy Bożęcin na rok 2022 po zmianach wynosi 48 696 400 zł 48 groszy, z tego wydatki bieżące wynoszą 38 153 240 zł 52 grosze, wydatki majątkowe wynoszą 10 543 159 zł 96 groszy. Paragraf 3. W uchwale budżetowej gminy Bożęcin na rok 2022 nr 30/250 przez 2021 Rady Gminy Bożęcin z dnia 29 grudnia 2021 roku, zwanej dalej uchwałą budżetową, dokonuje się następujących zmian. Pierwsze, paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 112 352 zł 92 grosze, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 059 515 zł 43 grosze. Wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6
ustawy w wysokości 1 052 837 zł 49 groszy. 2. Paragraf 4 ustęp 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Pierwsze. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 962 352 zł 92 grosze oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 850 000 jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. W paragrafie 6 uchwały budżetowej po punkcie 4 dodaje się punkt 5 o treści: środki z opłaty, o której mowa w artykule 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej wydatki majątkowe gminy Bożęcin na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przychody i rozchody gminy Bożęcin na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy Bożęcin na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej plan finansowy rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Bożęcin na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Po załączniku nr 11 dodaje się załącznik nr 12. Środki z opłaty, o której mowa w artykule 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w treści załącznika nr 10 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. W pozostałym zakresie zapisy uchwały budżetowej pozostają bez zmian. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bożęcin. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. I Wysoka Rado, odczytam Państwu autopoprawkę do uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. W projekcie uchwały nr 32 łamane przez 2022 dotyczącej zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022 wprowadza się w punkcie 4 w brzmieniu: w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa upoważnia się wójta gminy Bożęcin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Bożęcin, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Powyższe upoważnienie wynika z artykułu 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomijam podstawę prawną. Musimy przegłosować, tak? W związku z tym, że jest zgłoszona autopoprawka, musimy przegłosować tą autopoprawkę. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem, proszę o naciśnięcie przycisku.
Stwierdzam, że autopoprawka do projektu budżetu została przyjęta przy 13 głosach za i przy 1 głosie wstrzymującym się. I proszę Państwa, poddaję pod głosowanie, może nie, jakie są opinie poszczególnych komisji do projektu budżetu. Bardzo proszę, Komisja Prawa i Porządku oraz Komisja Oświaty. Komisje opiniują pozytywnie przy 4 głosach wstrzymujących. Dziękuję. I Komisja Rolnictwa i Komisja Rewizyjna. Również opiniuję pozytywnie przy 4 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Czy Pani Skarbnik chciałaby coś wyjaśnić? Myślę, że wszyscy na poszczególnych komisjach mieli wyjaśnione sprawy. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych przy 4 głosach wstrzymującym się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta wraz z autopoprawką i nosi nr 32 łamane przez 268 przez 2022. I Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bożęcin na lata 2022 do 2036. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pomijam podstawę prawną ze zmianami, artykułu 226, artykułu 227 i artykułu 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pomijam podstawę prawną, Rada Gminy Bożęcin uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 30 łamane przez 251 przez 2021 Rady Gminy Bożęcin z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bożęcin na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bożęcin na lata 2022 do 2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Bożęcin otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I Wysoka Rado, ten projekt uchwały również był w poszczególnych komisjach. Pani Skarbnik wyjaśniała, jakie są opinie połączonych komisji, Komisji Prawa i Porządku oraz Komisji Oświaty. Pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym. Dziękuję. I Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Rozwoju i Rolnictwa. Komisje opiniują pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 13 jest za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i nosi nr 32 łamane przez 269 przez 2022. I Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji imieniem Nikoli Tesli z dnia 22 grudnia 2021 roku. Na podstawie artykułu 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną ze zmianami, oraz artykułu 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, tekst jednolity, pomijam podstawę prawną, Rada Gminy Bożęcin uchwala co następuje. Paragraf 1. Postanawia się przekazać petycję Fundacji imienia Nikola Tesli z dnia 22 grudnia 2021 roku prezesowi Rady Ministrów. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Bożęcin, którego zobowiązuje się do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały.
Na podstawie artykułu 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pomijam podstawę prawną, oraz statutu gminy Bożęcin, petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu wydania opinii. Komisja na posiedzeniu w dniu 8 marca 2020 roku po dyskusji i analizie dokumentów zarekomendowała Radzie Gminy Bożęcin przekazanie petycji według właściwości prezesowi Rady Ministrów. Komisja wskazała w szczególności, że adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. Osoba składająca petycję domagała się wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantan i izolacji medycznej, wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA, zgodnie z zagadnienia dotyczące nakazów i zakazów w trakcie trwania stanu epidemii, w szczególności w zakresie noszenia maseczek, stosowania kwarantanny bądź izolacji, stosowania szczepionek nie leżą w kompetencji Rady Gminy. Powyższe zagadnienia są regulowane przez Radę Ministrów lub organy administracji rządowej. Wysoka Rado, ten projekt uchwały również był w poszczególnych komisjach. Słucham, jakie były opinie komisji. Pozytywnie, jednogłośnie. I Komisja Rolnictwa i Rewizyjna. Pozytywnie, jednogłośnie opiniuję. Dziękuję. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, czyli wszyscy obecni na sali. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i nosi nr 32/270/2022. Wysoka Rado, wyczerpaliśmy głosowanie nad projektami uchwał. Otrzymali Państwo informacje w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Bożęcin. Bardzo proszę zainteresowanych o zapoznanie się z wyżej wymienioną informacją. I Wysoka Rado, na moje ręce również wpłynęły właściwie skarga i proszę? Dwie petycje. Uprzejmie informuję, iż petycje w sprawie zmiany uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza została podana do publicznej wiadomości, to jest na stronie internetowej gminy oraz przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji gminy Bożęcin celem rozpatrzenia. Na moje ręce wpłynęła ta petycja. Bardzo proszę, może Pani Przewodnicząca odczyta. Rada Gminy oraz wójt. Petycja w sprawie naprawy uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza. Niniejszym wnosimy o podjęcie w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji wszelkich działań niezbędnych do naprawy następujących uchwał. Uchwała nr 18/243/16 w Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała nr 25/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. I uchwała numer uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27.09.2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze gmin Czarny Dunajec, Skawina, Krzeszowice, Oświęcim, Nowy Targ, Niepołomice, Rabka, Zdrój ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tak aby usunąć z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii, drewno kawałkowe, pelet, brykiet drzewny. Wnosimy o zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno, biopaliwo stałe, a w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu oraz akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń oraz z duńskich pieców kaflowych i murowanych zgodnych z odrębnymi normami. Ale ty wiesz, że jest uzasadnienie. No. Wysoka Rado, i to jest jedna z petycji. I druga petycja dotyczy ratowania Bocheńskiego Archiwum, którą również przekazuję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Myślę, że dobrze by było, żeby te petycje były rozpatrzone do końca kwietnia. Bardzo proszę przewodniczącego o spróbowanie załatwienia tego, gdyż no, w najbliższym czasie musimy odpowiedzieć na te sprawy. Także obydwie petycje przekazuję na ręce przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Proszę? No nie, dobrze, tylko sprawdzam jeszcze. Okej. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Bardzo proszę, jakie są problemy w wolnych wnioskach? Dzień dobry. Pytanie odnośnie lampy przy budynku Przyborów 43. Mieszkańcy zgłaszali to rzekomo już sołtysowi, zgłaszali to bezpośrednio w gminie. Chciałem po prostu poprosić o wyjaśnienie tej kwestii. Nie wiem, czy mam oficjalną interpelację złożyć, czy wystarczy w tej formie. Lampa nie świeci, nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny, a jest potrzebna w tamtym miejscu. Czyli rozumiem, że lampa jest istniejąca, natomiast jest problem z oświetleniem, tak? Dokładnie tak. Dobrze, ja sprawdzę, zweryfikuję ten temat. Jeżeli było zgłaszane to do pracownika merytorycznego i na pewno zgłoszenie poszło. Natomiast dlaczego jeszcze nie jest wykonane, nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Prus. Panie wójcie, mam takie pytanie na temat... Numer słupa jeszcze raz poproszę. Adres Przyborów 43. Po drugiej stronie ulicy, no ale to jest... Prosiłbym dość tak zwięźle, bo ja za kilka minut muszę wyjść o 12:00, mam spotkanie z jednym z parlamentarzystów w ważnych sprawach dla rozwoju gminy Bożęcin, także czas mnie troszkę ogranicza. To ja zrezygnuję z tego pytania, bo to było bardzo długie pytanie, a odpowiedź krótka by mnie nie satysfakcjonowała. No, ale proszę zadać pytanie, będzie nagrane, więc... Chodzi o parking dla samochodów i 4 śladów, wielośladów przy PKP w Bielcza-Biadoliny. A więc tak, na chwilę obecną nie dostaliśmy informacji z PKP na pismo, czyli odpowiedzi na pismo, które wystosowaliśmy do PKP dotyczącej lokalizacji parkingu w związku z interpelacją, która została tutaj zgłoszona. Natomiast rozumiem, że pyta Pan również o to zajście, które ostatnio miało miejsce, tak? Przede wszystkim, bo zalało mnie tutaj mnóstwo SMS-ów, między innymi skrócę tego SMS-a do granic możliwości. Jest to wycinek z Kuriera Bożenckiego, numer 1 z 2011 roku, gdzie w trakcie rozmów osiągnięto konsensus, z którego wynikało, że będzie droga taka jak jest, że będzie asfalt, że będzie chodnik, wszystko jest super. No ale dalej jest, że tutaj gmina zaproponowała partycypację w kosztach przedsięwzięcia po 50% ze strony gminy i PKP w związku z tym parkingiem. Ja uważam, że naprawdę za mało zostało zrobione, żeby ten problem rozwiązać. Praktycznie nic nie zostało zrobione, żeby ten problem rozwiązać. Odbiło się to na mieszkańcach, gdzie ktoś wezwał policję. Niesłusznie tam jakieś osoby podobno dostały mandaty karne. No znak, przyjechali tam przedstawiciele z gminy Dębna. Podobno założyli tam jakiś znak. Po interwencji ten znak został ściągnięty. Bardzo dobrze, że kolega merytoryczny pracownik, pan Sobota, przyjechał, zobaczył na własne oczy, ile tam jest samochodów.
że samochód specjalistyczny, który ma dojechać tam do tej stacji transformatorowej, nie dojedzie tam, na odcinku około 200 metrów nie ma przyjazdu tam do tej stacji transformatorowej, a na tym odcinku mieszkańcy, którzy przyjeżdżają samochodami, nie mają gdzie parkować, ponieważ no, sami dobrze wiemy, jak wygląda parkowanie na chodniku, którym się powinni poruszać piesi, no i to rodzi bardzo duży konflikt, no na razie to jest przyjmowane tutaj na radnych, a później na gminę, a po co, jak no są instrumenty, że można tylko trzeba je użyć po prostu tych instrumentów, tak? Więc w skrócie, jeżeli chodzi o kwestię ostatniego incydentu, w momencie, kiedy informacja dotarła do Urzędu Gminy, podjęliśmy natychmiastowe działania w celu wyjaśnienia całej sytuacji, gdyż zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami możliwość parkowania wzdłuż chodnika zgodnie z przepisami powinna być zachowana. No tutaj są przepisy, które mówią, że można jednym kołem, można przodem pojazdu 1,5 metra, żeby zostawić tego chodnika i tak dalej, nie powinno być żadnego problemu. Problem zrodził się zdecydowanie później, po tych wstępnych uzgodnieniach i konsultacjach, kiedy gmina Bożęcin wystąpiła do gminy Dębno o przekazanie gruntu celem budowy parkingu bezpośrednio przy budynku, który tam na skrzyżowaniu przylega, znaczy był ten budynek, już go pewnie, który przylega do torów. Chcieliśmy wykonać ten parking na gruncie, gdzie te pojazdy wcześniej zatrzymywały się. Gmina Dębno nie wyraziła zgody na przekazanie tego gruntu, bo pewnie gdyby taki konsensus został osiągnięty i stalibyśmy się właścicielem, to ten parking wykonany by już dawno był. Natomiast druga kwestia problemowa to jest to, że granica gmin przebiega mniej więcej środkiem drogi. I chodnik jest usytuowany na terenie gminy Dębno, natomiast no, połowa drogi jest usytuowana na terenie gminy Bożęcin. W momencie, kiedy otrzymaliśmy taką informację, podjęliśmy interwencję w Urzędzie Gminy Dębno. No, pytałem wójta, wójt tam nie za bardzo był zorientowany, czy taka kwestia była, czy ktoś występował, czy tym podobnie, bo do nas nikt. I podjąłem interwencję bezpośrednio w Komendzie Powiatowej Policji z zapytaniem, dlaczego te mandaty są tam nakładane. Wyjaśniono mi, że pojawiają się interwencje bezpośrednio w Komendzie Policji, jest tam wstawiony znak, więc pojechaliśmy zweryfikować, jakie znaki i tym podobnie. W trakcie wyjaśnienia sprawy wyszło, że z pismem do Urzędu Gminy Dębno wystąpiło PKP w kwestii ustanowienia tych zakazów, gdyż podobno pojazdy, które tam się zatrzymują, utrudniają dojazd do stacji transformatorowej i zatrzymują się na drodze pożarowej. Z racji tego, że PKP nie wystąpiło do nas, a powinno również, bo jesteśmy współwłaścicielem tej drogi i nie poinformowano nas o toczącym się postępowaniu, a powinniśmy jako gmina być poinformowani przez PKP jako wnioskodawcę, znaczy wniosek de facto powinien wpłynąć i powinniśmy być poinformowani przez zespół inżynierii ruchu drogowego, bo droga tak de facto w części leży na terenie gminy Bożęcin. Podjęliśmy interwencję, między innymi w Zarządzie Dróg Powiatowych, podjęliśmy interwencję też w gminie Dębno i znak po tej stronie, po której zatrzymują się pojazdy, został ściągnięty. Natomiast odrębną kwestią jest to, że tam nakładano mandaty. No jeżeli te znaki były posadowione, no to policja je nakładała zgodnie z prawem. Natomiast no, każdy ukarany mandatem miał możliwość odmowy przyjęcia tego mandatu i dochodzenia swoich spraw na drodze cywilnej. Na chwilę obecną tego znaku tam nie ma, chcemy tę sprawę uregulować. Będziemy występować do zespołu inżynierii ruchu drogowego, zresztą już jest przygotowane wystąpienie odnośnie wyjaśnienia całej tej sytuacji. No i oczywiście czekamy na to pismo z PKP. Nie wiem, dlaczego PKP się ociąga. No trochę dziwna dla mnie sytuacja, bo próbuję kojarzyć fakty. Nie wiem, czy odpowiedzią na to nasze pismo nie był wniosek o te zakazy wjazdu, ale to też będę chciał podjąć interwencję w PKP. A być może, jeżeli się uda, spotkać się z dyrekcją PKP w Krakowie, żeby ten temat przedyskutować.
Znak został ściągnięty, problem dalej pozostał. No, taka jest prawda. Natomiast to, co pan mówi odnośnie tego parkingu tam, znam sprawę doskonale, ponieważ to i ja pisałem to pismo do pana wójta i pan wójt, znam tą sprawę, no tylko cały czas mówię, no ja piszę do pana, pan pisze do gminy, no Dębna, odbijamy się wszyscy od ściany, a temat dalej i problem dalej pozostał. No wójt gminy Bożęcin, panie radny, proszę wybaczyć, ale działa na terenie gminy Bożęcin. Natomiast moje władztwo nie sięga na teren Ale zdaję sobie innej gminy. No możemy tutaj ewentualnie pisać pisma, monitorować, prosić o zajęcie się tematem, wyrażenie zgody w zakresie przekazania gruntu. No nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. No to podniosłem właśnie. Dziękuję. A i przepraszam, jeszcze jedno, bo ja interpelację składałem, łącznie taką obszerną interpelację ze zdjęciami, z numerem działki, którą można zaadoptować. To chyba w zeszłym roku tą interpelację złożyłem. Mamy marzec 22, pierwszy i to czekam na to pismo cały czas. Tak, czekamy na to pismo. Tam właściciel chyba największej działki wyraził zgodę, temat jest analizowany, no ale kluczowe jest pismo ze strony PKP. O, trzeci miesiąc, tak. Do trzeci miesiąc. Spróbujemy wystosować jakieś ponaglenie. No, wiem, że poszły również zapytania mailowe do PKP na adres, w związku z tym, że nie ma odpowiedzi na te maile, które zostały wysłane, też nie ma odpowiedzi. No będziemy czekać. Dziękuję. Dziękuję. I jakie są jeszcze sprawy w wolnych wnioskach? Pytanie. Bardzo proszę. O inżyniera, który wybudował rondo tutaj przy cmentarzu w Bożęcinie. To jest, Nobel się należy temu mistrzowi, naprawdę. Proszę. Powiem tak, Komentował tego dalej. też słyszę takie głosy, panie radny, ale nie mogę się z tym zgodzić, bo rondo zostało zaprojektowane zgodnie ze sztuką budowlaną, a inwestycja jest w trakcie, ona jeszcze nie została zakończona, więc poczekajmy na zakończenie tej inwestycji. Panie wójcie, pana bardzo proszę, niech pan robi, co pan może, żeby tam inny wizjoner przyszedł z tym rondem, bo jest tragedia, śmieją się z nas już nie tylko w gminie, ale już w województwie, naprawdę. No tak jest tragedia z tym rondem. No i przyznacie wszyscy, bo tam jeździcie tamtędy, no i przecież to idzie po pomstę do nieba. No gość, co to zaprojektował, to powinien malować obrazy. Powtarzam jeszcze raz, to jest plac budowy, a inwestycja jest w trakcie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy w wolnych wnioskach? Szanowni Państwo, proszę. Szanowni Państwo, mamy marzec. Został miesiąc do składania oświadczeń majątkowych, przypominam Państwu, i proszę o składanie terminowe, żeby nie było potem jakichś niepotrzebnych nieporozumień. Myślę, że ode mnie tyle. Czy Państwo mają jeszcze jakieś sprawy? Nie widzę. W związku z tym zamykam 32. sesję Rady Gminy w Bożęcinie, zwołaną na dzień dzisiejszy. Życzę Państwu miłego dnia.